Dzień dobry. Serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich warsztatów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. W trakcie warsztatów podejrzymy pracę naukowców od kuchni. Do analizy i modelowania tego, w jaki sposób populacje drzew reagują na zmiany klimatu, potrzebne są dwa elementy. Po pierwsze, doświadczenia proweniencyjne dla danego gatunku, a po drugie, dobre dane klimatyczne. Doświadczenia proweniencyjne to rodzaj doświadczeń leśnych, w których populacje pochodzące z różnych obszarów przenoszone są w nowe warunki środowiska, przy czym wszystkie populacje sadzone są w tych samych warunkach. Przykładem takiego doświadczenia jest seria z 1969 roku ze świerkiem pospolitym, która obejmowała 26 populacji świerka z Polski, zarówno z terenu naturalnego zasięgu świerka, który tutaj jest pokazany tym kreskowaniem, jak też spoza tego naturalnego ciągłego zasięgu świerka. Wszystkie te populacje zostały posadzone w 4 lokalizacjach: w Kurniku, w Międzylesiu, na Orawie i w Gołdapi. W wieku 50 lat pomierzyliśmy średnice wszystkich drzew w tym doświadczeniu i wyliczyliśmy taki parametr, który nazywa się pierśnicowym polem przekroju. Cecha ta dobrze odzwierciedla zdolności przystosowawcze, ponieważ bierze pod uwagę nie tylko rozmiary drzew, ale też przeżywalność, czyli liczbę drzew na hektarze. Mając te dane, potrzebujemy jeszcze danych klimatycznych. Na szczęście obecnie dysponujemy bazami danych klimatycznych w różnej skali przestrzennej. Tutaj dla przykładu podaję mapę średnich temperatur rocznych, ale może to być każdy inny parametr klimatyczny. Za pomocą programu do analizy przestrzennej możemy dla każdej populacji, dla każdej lokalizacji doświadczenia uzyskać właśnie te dane klimatyczne, a później wyliczyć transfer klimatyczny, czyli odległość, na jaką każda z tych populacji została przeniesiona do każdej lokalizacji doświadczenia. Mając już te wszystkie dane razem, możemy przystąpić do właściwej analizy. I tutaj mamy dwa rodzaje analizy. Pierwszą z nich jest analiza funkcji przeniesienia. Na osi X-ów mamy właśnie dystans klimatyczny wyrażony w różnicy temperatur między lokalizacją doświadczenia a miejscem pochodzenia populacji. Na osi Y mamy badaną cechę. I tutaj żółtymi punktami zaznaczone są dane dla jednej z populacji i widzimy tutaj, że ona była lokalna dla tej populacji, dla tej powierzchni doświadczalnej, gdzie mamy dystans 0. Dystans ujemny pokazuje przeniesienie w warunki chłodniejsze, dystans na plus pokazuje przeniesienie w warunki cieplejsze. Do takich danych możemy dopasować ogólne równanie, bądź kwadratowe, bądź liniowe, które będzie najlepiej opisywać badaną zależność. W przypadku akurat tych danych ta zależność nie jest bardzo silna, natomiast zaznacza się tendencja do obniżania się produkcyjności czy pola powierzchni przekrojów pierśnicowych wraz z przenoszeniem populacji w cieplejsze warunki. Drugim rodzajem analizy jest analiza funkcji odpowiedzi. I w tym przypadku na osi X-ów mamy naniesione średnie temperatury roczne poszczególnych powierzchni doświadczalnych, a te indywidualne punkty pokazują dane dla konkretnych populacji. Z tym, że tak jak tutaj widzimy na przykład ten ostatni punkt w
każdej z lokalizacji doświadczenia, to niekoniecznie jest ta sama populacja. Dlatego dla każdej populacji musimy dopasować oddzielne równanie. Oczywiście im więcej powierzchni doświadczalnych będziemy mieli do dyspozycji, tym nasze równania będą dokładniejsze. Dla większości populacji w takich doświadczeniach wzorzec zmienności można opisać równaniem kwadratowym, tak jak w tym przypadku tych trzech populacji pokazanych na górnej rycinie, ale zdarzają się też populacje, które reagują w trochę odmienny sposób, jak na przykład populacja tatrzańska pokazana na dolnej rycinie tą przerywaną niebieską linią, czy populacja spoza naturalnego zasięgu świerka z Iławy. Dzięki tego rodzaju analizom możemy wnioskować, gdzie badane populacje rosną najlepiej, a także jak reagują na zmieniony klimat. Pomaga nam to w zrozumieniu odpowiedzi na zmiany klimatu na poziomie gatunku, a także ułatwia podejmowanie decyzji gospodarczych związanych z przemieszczaniem materiału sadzeniowego.